Witajcie w czwartej nocy A Shadow Over Freddy's. Zbliżamy się do końca i w tej nocy dostaniemy już dużo i dosyć jasno. Choć oczywiście jeszcze nie wszystko. Zaraz jeszcze do tego dojdziemy. Noc czwarta wprowadza nam Foxy'ego, jak na logikę można dojść. Jest to w pewnym sensie ostatnia mechanika, która się pojawia w tej grze, ale co jak co, jest dosyć ciekawa. Tak samo jak we FNAF 1, Foxy jest w pewnym sensie naszym timerem. Kiedy w jedynce musieliśmy od czasu do czasu spoglądać na kamerę z piracką zatoczką, tak samo jest też tutaj. Musimy co jakiś czas przychodzić do Foxy'ego i świecić na niego latarką. Kiedy mówi nam, że jest gotowy do ataku, to słyszymy jego nucenie, to samo co w jedynce jako rzadki easter egg. Teraz, kiedy słyszymy nucenie, Foxy jakby wyszedł do przodu. Wtedy nie widać go, żeby wychylał się z zatoczki czy coś, ale kiedy otworzymy kurtynę, zobaczymy jego oczy i usta. I zaraz je schowa, wycofa. Także kiedy Freddy jest dla nas timerem, że musimy wykonać zadanie w określoną ilość czasu, Foxy jest dla nas timerem, że musimy co jakiś czas przewinąć się przez jego zatoczkę. Co może być często problematyczne, jeśli na przykład animatroniki blokują nam drogę, czy może nawet stoją pod zatoczką, ale raczej nie ma nic, co byłoby jakimś game-breaking błędem w całej tej mechanice. W miarę gra jest na tyle zbalansowana, że jeśli miałbyś przegrać z powodu, że gra ci się pechowo ułożyła, to są to naprawdę minimalne szanse. Trzeba by Foxy'ego zostawić totalnie na ostatnią chwilę. Ale też, co ciekawe, w przeciwieństwie do Freddy'ego, który zabija cię natychmiast po tym, jak wybijesz 6 rano, to Foxy daje ci jeszcze jakąś szansę. Jesteś raczej na przegranej sytuacji, ale jeszcze jest nadzieja. Możesz teoretycznie uciec. Idea polega na tym, że gdy Foxy wyskoczy z zatoczki, to nagle pojawi się tuż koło ciebie na mapie i zaatakuje cię, jeśli wystarczająco długo będziesz stał w miejscu. A mówiąc wystarczająco długo, mam na myśli tyle, że nie zdążysz się nawet odwrócić o 180 stopni, więc mało masz czasu. Ale co dosyć śmieszne, jeśli będziesz popylać do pirackiej zatoczki i sprawdzisz ją, Foxy jeszcze zniknie, jeszcze możesz się uratować. Śmieszne takie, ale to wciąż jest możliwe. Naszym celem w nocy czwartej jest zbieranie części. Potrzebujemy znaleźć głowę Freddy'ego, a także 4 części, wielu nazywa je jajkami, ale na dobrą sprawę wyglądają jak albo części do animatroników, albo jakieś pluszowe części. To jest ogólnie dosyć ciekawy temat, bo te wszystkie części zdają się mieć związek z pluszową zabawką protagonisty Williama, o której była mowa w poprzednim odcinku. Głowa Freddy'ego to nie jest taka zwyczajna maska animatronika. To głowa pluszowej zabawki misia z kapeluszem. Tak, jest to dokładnie to samo co Freddy, może Freddy Fazbear's Pizza istniała już w momencie, kiedy William był dzieckiem, jeśli Fisną wykorzystuje tutaj konkretne teorie na temat FNAFa, ale czy był to oficjalny merch z Freddy's, czy może idziemy w drugą stronę, że William był właścicielem i stworzył główną atrakcję lokacji na bazie swojej zabawki z dzieciństwa? Co jak co, to tutaj jest najprawdopodobniej nawiązaniem właśnie do jego zabawki, do jego porażki, kiedy próbował umienić swojego ojca w pluszaku. Jest to ciekawy temat do zastanowienia się, czemu to właściwie tutaj jest, co to oznacza, jakie to ma znaczenie, jaki w tym cel, ale zanim co, to może jeszcze dojdźmy do zakończenia gry, bo kontekst na pewno nam w tym wszystkim może pomóc.
Póki co znalezienie wyjścia pierwszej nocy to raczej jedyny taki cel, który miał jakiś całkowity sens. To jest coś, co każdy z nas najprawdopodobniej zrobiłby, znajdując się w takim miejscu, nie pamiętając, co się wcześniej stało. Gonienie za dźwiękami można jeszcze próbować dodawać temu jakiś sens, choć też tutaj tak średnio, ale w nocy trzeciej musimy wejść do kuchni, a w czwartej zebrać części pluszaka, co nie ma za dużo sensu. Z tych wszystkich rzeczy zdaje mi się, że zebranie części jako jedyne może mieć coś głębszego w sobie, jako że już mówiliśmy, jeśli chodzi o tą nieudaną próbę Williama w umieszczeniu duszy jego ojca w pluszaku, zdaje mi się, że gonienie za dźwiękami mogłoby jakoś nawiązywać do tego, że gonił za cieniem psa czy coś, ale raczej zdaje mi się, że wszystkie zadania są w miarę po prostu, żeby były, żeby wykorzystać potencjał gameplayowy, jaki oferuje nam 2D Free Roam. I to wszystko, co tutaj mamy. Ogólnie, bądź co bądź, podoba mi się kierunek, w którym poszła fabuła w tej grze. Jeśli coś stara się być kanoniczne i nawiązuje do tych kanonicznych wydarzeń, interpretuje je na swój sposób, to jest to według mnie bardzo fajna wizja. Sam lubię w swoich fanfikach się w tą stronę kierować. Taki Pop Goes miał ten problem, że kiedy zaczęli go tworzyć, to pasował do kanonu, ale kiedy wyszedł, mieliśmy już FNAFa 4, który mieszał we wszystkim. Potem pojawił się William Afton w Sister Location i wszystko, no ale wizja mniej więcej była taka sama. Tutaj też. A Shadow over Freddy stara się nawiązywać do jakichś konkretnych teorii, rozwijać je, interpretować jakoś szerzej i tak dalej. Dla porównania taki Five Nights at Candy's czy może Jolly to gry, które niby dzieją się w świecie FNAFa, jest ten oryginalny zestaw Freddy's, jest wszystko niby kanonicznie, ale ogólnie gdyby tego nie było, to praktycznie bez różnicy. I tak historia byłaby w miarę taka sama. Jolly tam niby stara się coś ogarnąć z Freddy's i praktycznie minigierki w drugiej i trzeciej części nawiązują do Freddy's, no ale tak średnio to osobiście widzę, nie czuję, żeby to jakoś sensownie rozwijało oryginalną fabułę, jak tylko pocierało się o nią. Ostatecznie, tak jak każdej nocy, wykonujemy zadanie. Marionetka na nas patrzy, zabiera nas z powrotem do biura. Następna historyjka.
Był sobie kiedyś chory, wynaturzony potwór, który czaił się na swojej ofiary z cienia. Jego serce zastygło, ta zimna, pasożytnicza postać żyła, by tropić, by łapać i skazić słabych, a wszystko to by zaspokoić jego obrzydliwe żądze. Tej nocy nie było inaczej. Deszczowej nocy ten podły wampir społeczności zauważył młodą dziewczynkę, zostawioną przed wejściem do rodzinnej restauracji. Patrzyła się przez okno, jak inne dzieci bawiły się i świętowały bez niej. Potwór podszedł do dziewczynki od tyłu, jego ciało drżało w oczekiwaniu posmakowania tej wspaniałej sposobności, która pojawiła się tuż przed nim. Może, gdyby pozostała w nim resztka człowieczeństwa, skrawek godności znajdował się w jego pustym sercu, może poczułby do niej litość, może byłby w stanie współczuć jej w tej sytuacji. Stał spokojnie, kilkanaście centymetrów od niej, a jego ręce zbliżały się do jej pleców. Dźwięk jej oddechu był zagłuszony ulewą dookoła nich. Dziecko poczuło dreszcz przechodzący przez jej ciało. Zauważyła jego oczy przyglądające się jej w odbiciu szyby. Powoli odwróciła wzrok w kierunku postaci górującej nad nią. Ty. Ty zgniła i ignorancka, bezduszna istoto. Zostawiłeś tą niewinną, małą dziewczynkę w zaułku, by zginęła zimną, samotną śmiercią. Twoje ręce były zabarwione jej czerwoną krwią, lecz były czyste w twoich pustych oczach i nie czułeś nic poza satysfakcją z odebranego życia. I na co to? Nie pamiętasz? Wszyscy wiemy, że to nieprawda. Te spotkania były jedynie formalnością. Gdyby to zależało ode mnie, zostawiłbym cię, żebyś był rozdarty na kawałki przez twoich łowców, kończyna po kończynie. Tak jak ty odebrałeś jej życie tej nocy, wrzucając do śmieci po zebraniu fragmentów jej esencji. Ale teraz czas, byś poczuł jej ból, byś poczuł ból, którego doświadczyły wszystkie twoje ofiary. Zgnij w piekle, Williamie Aftonie, razem z cieniami twojej przeszłości. Doszliśmy już tutaj teraz praktycznie do rozwiązania fabuły. Marionetka była dosyć jednoznaczna w tym wszystkim. Jesteśmy Williamem, jesteśmy w piekle. Czy też tym razem było wyraźnie, całkowicie widać twarz marionetki, teraz już nie ma żadnej niejasności, wyraźnie widać, że to ona i tak dalej, i tak dalej. A potem będzie tylko jaśniej. Zostały nam 2 odcinki, z czego 5. noc jest taką osanią fabularną, a następnie Custom Night. Także na tyle dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę, za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach.